Niedawno obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tuż przed nim gościłem na dywaniku Justynę Bryczkowską, która wspierała swoją mamę w wychowywaniu neuroatypowego brata, Jana. Po opublikowaniu rozmowy okazało się, że kilka słów od siebie chciałaby dodać sama rodzicielka. I tak oto na dywanik u złego ojca trafiła Anna Skibińska, matka, której życiowe ścieżki prowadziły przez Francję aż do ministerstwa. Witaj. Dzień dobry, witam. Anna, matka wszelkich dzieci na pokładzie. Dobrze. Z rzeczy elementarnych. Czy Ziemia jest płaska? Bo wszak nawet generał Hermaszewski pozwolił sobie na takie żartobliwe stwierdzenie, no i to podczas rozmowy z pewnym wyjątkowym dziennikarzem. Rozumiem, że chodzi o ojca Justyny, tak? Dobrze, tak. To wszystko zależy od punktu widzenia i nastawienia, tak? Że mogę przyjąć, że Ziemia jest płaska i dobrze się po nich stopy stawia, albo też niekiedy właśnie się okazuje, że los mi wysyła taką energię i siłę, że płaskiej Ziemi nie ma, tylko wszystko jest krągłe i ja pięknie sunę, ale mam nadzieję, że nie w dół, tylko dookoła. Dobrze, czas na drugie pytanie z serii Oderwane od rzeczywistości, więc żeby nie zapomnieć, zacznę od prośby pewnej życzliwej osóbki i spytam o piosenkę Paris, Paris. Jaka historia się z tym wiąże? Ach, to jest piosenka formatywna, dlatego że moje ścieżki zawodowe zaczynały się w urzędzie skarbowym, w takiej niedużej miejscowości, w której się zresztą urodziłam i gdzie mieszka cała moja rodzina natywna w Śremie. I właśnie po kilku latach od mojego ostatniego pobytu we Francji, zresztą z Justyną, wtedy też tam byłyśmy ja byłam na stażu Tempus, bo przed Erasmusem był Tempus dla dzieciaków z Europy Wschodniej. Wróciwszy do kraju, no to będąc odpowiedzialną osobą w jakimś tam zakresie, uznałam, że należy zacząć pracę zawodową. No i to był Urząd Skarbowy. Początki, znaczy pierwsza połowa lat 90., początki akcji zeznaniowych, więc z wielkiego świata kolorowego, papieru toaletowego trafiłam w sam środek dość siermiężnej rzeczywistości urzędowej w Polsce. I tak 2 lata tam mniej więcej spędzałam, jeszcze nawet obrony swojej pracy nie przeprowadziłam, ale mój promotor był uparty i pisał do mnie listy i zadawał mi pytanie, czy chce pani skończyć jak prezydent Kwaśniewski? No uznałam, że no jest to dosyć podchwytliwa kwestia, więc uznałam, że jednak dokończę tę swoją karierę naukową i ten magister, żeby się pojawił, byłoby dobrze. I tak właśnie w takim kontekście to się działo tu akcja zeznaniowa, cukierki, ciasteczka, multum ludzi na korytarzu, piątka ludzi spoconych w nieklimatyzowanych pomieszczeniach, kurzu tyle, że po prostu się nie widzieliśmy. I nagle, ni stąd, ni zowąd w radio maleńkim, takim, które się zabiera na plażę, właśnie usłyszałam piosenkę McLarena i Catherine Deneuve, Paris, Paris. I to było jak objawienie. Wow, to świat to nie tylko tu, gdzie jestem. Ten świat jeszcze jest za tym budynkiem, za tym oknem. Aha, to znaczy, że ja tu wcale nie muszę dalej być. I przyznam, że to był impuls do podjęcia pewnych decyzji tam właśnie związanych ze zdrowiem, jak i też przemieszczeniem, bo wróciłam do Zielonej Góry. Złożyłam papiery na aplikację sądową i jako, że też miałam okazję w polityce znaleźć ogłoszenie o naborze do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, to uznałam, że wyślę swoje papiery, przystąpię do egzaminów 4-stopniowych. A w trakcie już tych egzaminów pomyślałam sobie, że jednak jestem żądna trochę większych emocji niż praca w sądzie, a poza tym jestem na tyle młoda, wtedy to jeszcze było prawda, że gdzie mnie osądzać ludzi? Ja nie uznałam, że mam bagaż doświadczeń, który mi pozwoliłby na to, żeby móc osądzać i rozstrzygać, a więc też mając na uwadze, że w życiu administracyjnym wcale nie jest tak nudno, jak się ludziom z zewnątrz wydaje, że ten KSAP, który był pochodną francuskiej Eny, bowiem ówczesna dyrektor szkoły miała taką fascynację francuskojęzyczną, że to będzie fajny pomysł, dlatego że ta praca później to już jest zupełnie inna płaszczyzna niż urzędy te, w których ja pracowałam, bo wtedy już byłam w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze zatrudniona. I żeby uniknąć pokusy, zrezygnowałam z aplikacji sądowej,
mając już za sobą przedtem dostanie się na aplikację prokuratorską, ale też stwierdziłam, że nie chcę być prokuratorem, że w administracji jednak jest ciekawiej i jakby więcej dowolności może się tam znaleźć. No i zdałam ten egzamin. Po prostu się do tej szkoły dostałam i w 97 roku rozpoczęłyśmy edukację. Justyna w klasie pierwszej w szkole podstawowej w Zielonej Górze, a ja na pierwszym roku w siódmej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Promocja nazwana została potem zresztą z mojej inicjatywy Eugeniusz Kwiatkowski. No i tak to mniej więcej w skrócie. Ciekawe, no ale tak zwiedzanie świata, tak młodzieńcze szaleństwo, o którym donoszą życzliwi, no i nagle właśnie ten KSAP. Skąd taki pomysł na obranie drogi A urzędnika? to się wiąże z lekturą z młodości, dlatego że ja byłam pożeraczką książek, no i Wiech. Wiechecki był fascynacją na tyle dużą dla mnie w latach 80., znaczy w 70., 80. na przełomie, że zafascynował mnie Warszawą. I ten KSAP to jest taka pochodna fascynacji Warszawą, postaci, klimatu, który tutaj wyczytywałam i tego, że Warszawa jest miejscem, w którym mieszkają wszyscy zewsząd. A w związku z tym, że rodzina moja mieszka w Wielkopolsce, ja tam się zdecydowanie nie mieściłam. Przedsmak i posmak właśnie takich wędrówek ludu mieliśmy w Zielonej Górze, bo tam też autochtonów co do zasady nie ma. W zasadzie autochtonką mogłaby być Justyna, gdyby chciała tak przyjąć, bo tam się urodziła. Ale dla mnie przynajmniej naturalnym pytaniem jest do dzisiaj, jak się pytam, skąd pani pan pochodzi? I oni mówią na przykład właśnie ziemia lubuska, Pomorze. Ja mówię, dobrze, a rodzina natywna? Skąd przyjechali rodzice, skąd przyjechali dziadkowie? I to nie jest wcale dziwne pytanie dla ludzi, którzy na tych terenach mieszkają i tak samo w Warszawie. Więc taki świat ludzi właśnie zewsząd jest dla mnie zawsze był i jest miejscem, gdzie można swobodnie się odnajdywać i właściwie być kowalem swego losu, czyli swoją dynastię na sobie zaczynać, bo wiem, w Poznaniu niestety są tacy, którzy to szalenie cenią. Ja tam spędziłam kilka lat studiów, doznałam głębokiego urazu, takiego PTSD można byłoby powiedzieć, bo już na pierwszym roku było dokonywane rozpoznanie. Kto skąd jest, z jakiej rodziny pochodzi, ile ma majątku, co robił dziadek, co robiła babcia, za co odpowiadała prababcia, a co i ma w kieszeni ojciec i matka. I wszyscy potomkowie prawniczych rodzin lokalnych zostali już obsadzeni na pierwszym roku i nie odpuszczono im do końca, bowiem partnerzy wiedzieli, że to jest dla nich jak najbardziej wskazane, żeby później się w tych zawodach prawniczych odnaleźć. A że ja na prawo trafiłam też z przypadku, to a propos właśnie młodzieńczych pomysłów, bowiem jak słychać, nie brakuje mi weny i chęci do mówienia. Ja zdawałam najpierw egzaminy wstępne na romanistykę, ale wtedy jeszcze dosyć słabo mówiłam po francusku, jak się okazało, i tych egzaminów nie przeszłam, ale nie było to dla mnie o tyle wielkim przeżyciem czy traumą, bo ja miałam w planach w 1988 roku wyjechać do Francji jako fille au pair, do Gap. I tak się właśnie stało i stąd ta francuszczyzna zagościła w naszym życiu. Tak jak Francuzi sami w sobie są osobami dla mnie na tyle ciekawymi jak insekty do obserwowania. Nie to, że mam jakieś negatywne przeżycia, nie, nie, tylko po prostu nie są to ludzie, z którymi chciałabym spędzać czas, dlatego nie podjęłam decyzji, żeby tam zostać, a mogłam. Ale to było jeszcze przed okrągłym stołem. Więc wtedy sobie dokonałam rozeznania po spędzaniu iluś tam czasu z Francuzami. No nie, życie całe spędzić na zmywaku, ewentualnie na byciu człowiekiem trzeciej, czwartej kategorii, to mi to nie odpowiada. I dlatego wróciłam do Polski po kilku miesiącach, ale w następnym roku dowiedziałam się, że egzaminy na prawo są ustne, eksperymentalnie. No to co, podeszłam, no i zdałam na piątkach. Nie? I stąd moje prawo, które się okazało bardzo użyteczne, bowiem mogłam spokojnie potem pogodzić studiowanie, pracowanie, no ja przede wszystkim wychowywanie Justyny, bo Justyna się urodziła, jak ja skończyłam 21 lat, więc moje życie z Justyną jest już dość długie. W zasadzie więcej życia mam z Justyną niż bez niej. Okej. No i to tak właściwie, no i ta francuszczyzna, która się pojawiła jeszcze właśnie tuż po liceum, potem w trakcie studiów był ten Tempus, i później KSAP. KSAP również ma to do siebie, że ludzie są kategoryzowani wedle języków, które znają. Francuski nie jest specjalnie popularny w ostatnich czasach i ten mój O, poziom francuskiego jest jaki jest, dosyć komunikatywny już w tej chwili, bo nie mam okazji za wielu, żeby używać języka. Tym niemniej to był mój atut, bo niewiele osób z tym językiem się zgłosiło. Więc spokojnie tę rekrutację przeszłam i się znalazłam, a potem to się wiązało również z pobytem we Francji na stażu w Paryżu w ENIE, czyli École Nationale d'Administration,
a później w Dijon w prefekturze spędziłam upojne 2 miesiące na poznawaniu tajników życia administracji francuskiej, kuchni francuskiej i dalej pogłębiałam i utwierdzałam swoje przekonanie, że Francuzi to nie są ludzie do życia. Gdy tak mówiłaś o tych Francuzach i sympatii do nich i życiu na zmywaku, to mi od razu się przypomniał Orwell i jego Na dnie w Paryżu i w Londynie. Więc tak, no, widzę, niezbyt dobre wrażenie na tobie zrobiło to państwo. Ale przecież tam Justyna chodziła do tego wyjątkowego przedszkola, w którym była w grupie wyjątkowych dzieci, że tak to ujmę. Zgadza się. Znaczy, to nie jest tak, że to złe wrażenie na mnie zrobiło. Ja po prostu dokonałam wtedy wyboru, że to nie jest miejsce, w którym chcę spędzać swoje życie, bo nie odpowiadają mi warunki, na jakich miałabym tam zafunkcjonować. A w istocie przedszkole było na tyle ciekawe, y, i to jest fascynujące, bo wiem, jak zdecydowałam się Justynę do tego przedszkola zapisać, poszłam i mówię, że tak, że mam takiego dzieciaczka, no ale ona po francusku ma ni kuchu, ale pani kierownik do mnie mówiła, proszę się nie przejmować, my mamy dzieci, które nie słyszą. I nasze dzieci, które słyszą, są przyzwyczajone do obcowania, do funkcjonowania w grupie z dzieciakami, które właśnie mają problem taki komunikacyjny, ale one mają tyle fajnych umiejętności, żeby nawiązywać kontakt, że Justyna bardzo dobrze powinna w tym zafunkcjonować. I zaiste tak się stało, bo ja miałam okazję przez płot poobserwować, jak tam już ja szłam na zajęcia, a Justyna tam biegała z tymi dziećmi w ogródku, a potem mi się zdarzyło kilka razy w autobusie tę grupę spotkać i nie ujawniałam się. I rzeczywiście było tak, że to Francuzom trzeba przyznać, że mają trochę lepiej zorganizowaną kulturę opieki nad dziećmi i rodzicami. I tego mogę im pozazdrościć i bardzo żałuję, że takich obyczajów u nas nie ma. Za chwilę spróbuję wyjaśnić, na czym to polega. Chodziło o to, że jak Justyna w przedszkolu z grupą wyjeżdżali na spacer autobusem, to raz, że to nie była jakaś wielka wycieczka, tylko to była norma. Dwa, była pani, która trzymała za łapkę jedno dziecko, drugie dziecko i trzecie dziecko było też tak, że trójka dzieci była w towarzystwie pani. Także na każdą trójkę była jedna pani opiekunka. I te No to dzieci, które sporo. miały te deficyty, dysfunkcje słuchowe, i tak jak Justyna poniekąd też, były w środku. Były zaopiekowane w ten sposób, że miały po obu swoich stronach dzieciaki neurotypowe, a to właśnie z dysfunkcją było po środeczku. I no, u Justyny ten awans, znaczy było dla niej o tyle to łatwiejsze niż dla tamtych dzieci, że ona naumiała się, tak? Ona w tym nabywała kompetencji językowej. No i tam arrête, dors, coś takiego, to tam już później komendy nawet w domu przekazywała, opowiadała, więc ona ma nadal zamrożoną kompetencję językową, jeżeli chodzi o francuski. Jeszcze tego w sobie nie uruchomiła, ale myślę, że jak przyjdzie czas i okazja, to się zadzieje, a też mam taką nadzieję i ufam, że to był przyczynek, dla którego inne języki obce w jakiś tam sposób u Justyny się rozwinęły, bo znajomość języka obcego, jaki by on nie był, pokazuje, że to są inne światy, inne melodie i warto z nimi mieć kontakt. Dobrze, zanim się rozpędzimy, bo widzę, że jesteś gotowa nawet o prozodii rozmawiać. Uznajmy, że jesteśmy po rozgrzewce. Przejdźmy do tego głównego naszego tematu. Po opublikowaniu rozmowy z wspomnianą tu już Justyną B. doszły mnie słuchy, że jej mama chciałaby podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wychowania neuroatypowego potomstwa. Dlatego pytam, jak to wszystko się zaczęło z Janem? Masz głos, proszę, mów. Szok, niedowierzanie. Bardzo długi czas w sumie zabrało mi dopuszczenie do siebie myśli, że Jan jest nietypowy, tak, nieneurotypowy, bo składałam na karp jego późnego, czy też w zasadzie można powiedzieć żadnego rozwoju mowy, na to, że ja też bardzo późno zaczęłam mówić, jakoś tam między trzecim a czwartym rokiem życia, więc naturalnym sposobem tłumaczenia dla mnie było to, no ja też późno mówiłam, no to jest chłopiec, chłopcy później, przepraszam, excuse le mot, później zaczynają swój rozwój emocjonalno-intelektualny, więc nie jest to nic zaskakującego, ale jak Jan skończył 2 lata, jechaliśmy na wakacje. Przeczytałam w gazecie artykuł, niestety nie pamiętam nazwiska pani profesor, która tam dosyć już była osobą leciwą, właśnie specjalistką z zakresu logopedii, psychologii, psychiatrii, jakieś takie bardzo użyteczne, jak się okazało, umiejętności. Zdaje się już dzisiaj nierozwijane albo nieistniejące, bowiem znaleźć ludzi, którzy poruszają się sprawnie i zarządzają materią około
ASD, autyzmu i funkcjonowania dzieci nie ma za wielu. I za chwilę też do tego dojdę, będą to gorzkie słowa. W każdym razie ta pani profesor w artykule stwierdziła, że jeżeli w jakimś tam określonym wieku dziecko nie operuje liczbą słów 20, 80, 160, to znaczy, że mamy do czynienia z zaburzeniem właśnie ze spektrum autyzmu. No i to było jak dostanie obuchem między oczy, to było przed wakacjami, które spędzaliśmy na Krecie wówczas. To był dla mnie czas, kiedy i w sposób fizyczny się karałam, bo wpadłam w ścianę, w łóżeczko, nie wiem w co jeszcze, bo traciłam kontakt z podłożem i dotarło do mnie, że tak, że Jan nie jest typowy i że nie ma co liczyć na to, że upływ czasu skompensuje braki w jego komunikowaniu się. I zaczęliśmy Jaśka diagnozować jesienią. Po tych wakacjach, bo oczywiście w czasie wakacji to jest taka norma i to jest że w czasie wakacji, w czasie weekendów tak zwane systemy państwowe, jakiekolwiek by one nie były, nie działają. Czyli można zająć się czymkolwiek, czy chorobą, czy dziećmi, czy diagnozą w dni robocze w roku szkolnym. I to było pierwsze, co mnie uderzyło, że było trzeba czekać 1,5 miesiąca do września, żeby z kimś nawiązać kontakt i tę diagnozę zacząć prowadzić. No i wtedy też mnie uderzyło, że nie będę operować nazwami, chyba że mam operować, gdzie to To robiliśmy. już wolną rękę masz. Znaczy to było, znaczy tak, bo w synapsis się okazało, to jest najbardziej rozpoznawana z nazwy, tak, organizacja. Okazało się, że Janek mając 2,5 roku jest już za stary. I to było pierwsze, co mnie po prostu uderzyło i poczułam to jak policzek. No hello, jak za stary. Drugi, no więc przekierowano nas do SOTIS. Byliśmy w tym SOTISie na Żoliborzu, oni wtedy mieli swoją siedzibę i to niby fajnie wyglądało, bo było ileś tam badań z zakresu właśnie psychologii, neurologii, psychiatrii, funkcjonowania w grupie, jeszcze genetyki. A więc no to ten program był adekwatny, wydawało mi się, bo że tak kompleksowo Jaśka rozpoznamy. Tyle tylko, że uderzyła mnie na przykład, jak Janek pojawił się w grupie przedszkolnej. No hello, jak można sprawdzić kompetencje dziecka, które do tej pory nie funkcjonowało w żadnej grupie? To jest nieadekwatne. Wyniki tego badania są do niczego, tak? Bo on, żeby pokazać, co umie, czego nie umie, no to musi najpierw posiąść pewne umiejętności operowania w I na dobrą sprawę, no, dostaliśmy diagnozę i to było wszystko, tak? I z tą diagnozą zostałam sama. W tym sensie, że nie wiedziałam, co mam dalej robić. Mogłam pójść do tego przedszkola sotisowego, tylko że myśmy wtedy już mieszkali na Służewcu, a Żoliborz to jednak jest kawałek drogi przez miasto, ale to nawet nie byłoby problemu, tylko mi się to przedszkole nie podobało, dlatego że te dzieciaki tam funkcjonowały w mojej ocenie dzisiaj również jak takie stado małych zwierzątek, które są przyuczane do powtarzania pewnych, do gęgania, tak? Tu pod nosem jakiś olejek, tu jakiś dźwięk. I te niebożątka tak po prostu były zapraszane do tego, żeby to naśladować, tylko że w tym nie było żadnego sensu. De facto nie widziałam ja, a tym bardziej te dzieciaki, do czego to miało doprowadzić. Później Adam, tata Jana, znalazł no bo internet został wtedy cały przeryty. No, w zasadzie nic nie działo, ale znalazł dojście do takiej, chyba też była to organizacja Rozwiązać Autyzm, która była prowadzona przez panią, która sama miała autystycznego syna, tyle tylko, że wysoko funkcjonującego, bo Jan jest nisko funkcjonujący z uwagi na brak mowy. No i poszłam wtedy na szkolenie, taki kurs, test, na którym opowiadano, bo to jeszcze było oparte o taką metodę Handle, na podstawie książki Amerykanki, która sama była autystyczna, potem rozwinęła swoje umiejętności, diagnozowała. Jak to literatura amerykańska jest pełna cudowności w opisach, w rzeczywistości to wiadomo skrzeczy. Tym niemniej poznaliśmy tam, ja poznałam Martę, która była pierwszą i przez długie lata terapeutką Jana. Tyle tylko, że dzisiaj mogę powiedzieć, ja nie dorosłam do Marty. Janek chodził do przedszkola, gdzie były grupy do żłobka najpierw, to potem do przedszkoli integracyjnych. Marta z koleżankami wówczas miały taką organizację, która się nazywała Esperi. Jankiem się zajmował, więc Janek był wówczas jakoś tam doopiekowany, ale to było na nasz koszt i naszym staraniem. I ja mogłam wtedy chodzić do pracy, bo Janek miał 8 godzin zagospodarowane.
I powiedziałabym, tak nie było spektakularnych jakichś efektów tego wszystkiego. Ale ja wiem, że to był kapitał, który Jaśkowi dzisiaj procentuje i on dopiero teraz zaczyna gdzieś tam wychodzić. Powiedziałam, że nie dorosłam do Marty, dlatego że ona nam mówiła wtedy to, co ja dzisiaj już też wiem, tyle tylko, że ja sama byłam na tyle, mm, znaczy sama powinnam była wówczas wejść w tryb bardzo mocnej terapii i mocnego, ale w sensie takiego nie, bo mam teraz problem z wysłowieniem, dlatego że ja jestem jednostką, która źle reaguje na tresurę. Bo sama jestem atypowa, tak? Nie neurotypowa. Mogę powiedzieć, że jestem niezdiagnozowanym autystykiem na podstawie tego, co przez te wszystkie lata do mnie z obserwacji dzieciaków dotarło. Więc żeby w coś wejść, muszę to zrozumieć i wiedzieć, do czego miałoby to służyć. Wówczas nie było we mnie tego gotowości, bo ja była na to gotowości na zmianę swojego sposobu funkcjonowania. Przecież wychowałam dwójkę dzieci. Same, wszystko poszło ok. Może nie było to, powiedzmy, jakieś tam modelowe, ale dziewczyny spoko, nie? To co z tym Janem jest nie tak? No dobra, znaleźliśmy Martę Esperi, no to on tam chodzi, no to wystarczy, tak? One tam go wezmą odpowiednio, przygotują, no to w którymś momencie zatrybi. Wiele lat mi zajęło, naprawdę. Zrozumienie, że to niestety nie tak. Marta mówiła, ale ja tego nie przyjmowałam, że zachowania również w domu muszą być wywoływane i to musi być spójne. Nie może być tak, że Jan będzie w jakiś określony sposób zachowywał się w szkole, a w domu będzie w zupełnie inny sposób funkcjonował, czyli nie będzie tego samego wykonywał. Fajnie, tylko że ona o tym mówiła, ale też nie wpadłyśmy wtedy, że należało wobec tego ten trening wykonać na nas. Bo ja powiedziałabym metodą młotka do tego już doszłam. Ale musiałam przedtem dokonać dekonstrukcji wszystkich swoich przekonań i sposobu odbierania życia, rzeczywistości. Czyli tak naprawdę musiałam, znaczy słowo gwałt nie jest adekwatne, ale mniej więcej pokazuje skalę tego, co się stało ze mną, z moim charakterem, ze sposobem funkcjonowania. Ja musiałam tego wszystkiego się pozbyć, co we mnie było, co mnie konstruowało i na nowo to poskładać. Oczywiście w którymś momencie też wpadłam na pomysł, że ja mam depresję, że po prostu już nie mam sił. I w Polsce mamy taki model, który nas wszystkich chyba jakoś dotyka, że nie umiemy się godzić z tym, że mamy problemy natury psychicznej, psychiatrycznej. Przecież najbardziej ulubioną obelgą jest głupi jesteś, nienormalny jesteś i tak dalej, tak? Więc to buduje po prostu takie społeczne przekonanie, no, że choroby psychiczne to nie jest coś, czym należy się dzielić, o tym opowiadać, a już broń Boże chodzić na terapię i się leczyć, tak? Więc Janek miał, to było ile, z 5-6 lat temu, jak stanęłam pod ścianą i uświadomiłam sobie, że dotarły do mnie w końcu ten przekaz Marty, te jej słowa, że jeśli ja w sobie nie uzdrowię siebie, to nie będę w stanie mieć kontaktu z Janem. Z Janem i z dziewczynami też, bo jakby nie patrzeć, autyzm jest chorobą rodziny. I funkcjonowanie sióstr Jana jest pochodną tego, że Jan jest w naszym życiu. I to nie jest takie życie jak w innych rodzinach. Justyna rzeczywiście w którymś momencie stała się wicemamą. I jest mi z tym z jednej strony źle, a z drugiej strony dziękuję Bogu, że ona jest i że jest też Nina, która jest trochę młodsza i dość neurotyczna i niekiedy ucieka, ale nie jest to dla mnie zaskoczeniem, bo w ten sposób sobie po prostu w sobie coś siebie wzmacnia. Do czego znaczy, że one są, bo jesteśmy systemem naczyń połączonych i że ja mogę chociażby na kawałek jakiejś własnej przestrzeni liczyć dzięki temu, że wiem, że Jan będzie w opiece, pod opieką sióstr. I to jest coś, co mi pozwala zaczerpnąć powietrza i żyć, bo za chwilę z tego wyjdzie, że bycie rodzicem dziecka nieneurotypowego to jest tak naprawdę życie jak na oddziale zamkniętym, na które też trafiliśmy w ubiegłym roku. Za chwilę będę chciała też o tym opowiedzieć. W każdym bądź razie moja ścieżka w zrozumieniu i nauczeniu się, pogodzeniu przede wszystkim, nie rezygnacji, ale pogodzeniu się, akceptacji autyzmu u Jana, to jest moment, kiedy zdecydowałam się pójść na terapię i zdekonstruować swoje przekonania
co do sposobu, w jaki ja funkcjonuję i zrozumienia. To była metoda behawioralno-poznawcza, polecam, dlatego że dzięki pytaniom, które mi stawiała moja terapeutka i gotowości na przyjmowaniu tych pytań, bo powiedzmy charakterku to ja mam dużo i trudno mi było kiedyś w ogóle chcieć słyszeć pytania, a broń Boże odpowiedzieć na nie. Zrozumiałam, na czym polegają modele powtarzające się zachowania ucieczkowe, i co z tego wynika i gdzie mogę odpuścić, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyglądało to inaczej niż przedtem. Dzięki temu poluzowałam w sobie różne e, rzeczy, i to powoduje, że jest mi łatwiej, bo nie jest to idealny model, łatwiej dawać sobie radę. I przede wszystkim też powiem, że od tego momentu zrozumiałam, że miłość jest najlepszym sposobem, ale miłość będzie pochodna i będzie pochodną przyzwolenia sobie na nią to raz, dwa, tolerancja i przyjmowanie, tak, przyjęcie tego, że Jan inny nie będzie, że jest nisko funkcjonujący i że jest niełatwy, ale to nie oznacza, że mam się za to wstydzić, tego wypierać, o tym zapominać i omijać. I znaczy, w zasadzie nigdy nie miałam zahamowań, żeby się przyznać do tego, że Jan jest autystyczny. Ale teraz to w ogóle nad tym się już nie zastanawiam, tak? Jan ma autyzm. I jak nam się zdarzy jakiś tam odpał, że Janek, no rzeczywiście ostatnio było dosyć mile, bo był już zmęczony, byliśmy w Leclercu i Jan uderzył dziewczynkę mniejszą. I to był pierwszy raz, kiedy on, ale ja wiem, że to nie była, on nie jest agresywny. To był sposób na rozładowanie swojej frustracji. Próbował najpierw mnie, no to ja go wyciszyłam, uspokoiłam. Na tatę też jakoś tak specjalnie atak mu nie pomógł, więc uderzył dziecko, bo wiedział, że w ten sposób przekieruje moją uwagę na siebie i że ja się nim zajmę. To było niemiłe, ale jak powiedziałam tym ludziom, bardzo ich przepraszając za co, jeżeli będą mnie słyszeć, to też powiem, jest mi bardzo źle i bardzo przykro. To się niestety zdarza. E, Powiedziałam, Janek ma autyzm. Okej, rozumiemy, nic się nie stało. Tłumaczyli dziecku, ja już tam też starałam się wytłumaczyć, więc to było bardzo pozytywne z ich strony, chociaż mieli pełne prawo mieć żal i pretensje, bo dziewczynka miała z 6-7 lat, to było małe dziecko i naprawdę było mi z tym źle. Zdarzyło się w chwilę wcześniej, z tydzień wcześniej, że Janek był niezadowolony z tego, że nie pozwoliłam mu raz jeszcze wejść do sklepu po spacerze i uderzył jedną panią, spacerowiczkę. Więc ja też dobiegłam do niego, bo on był przede mną kilka metrów i przepraszam panią, przepraszam najmocniej, dziecko ma autyzm, nie spodziewałam się. Jak jest chory, co z nim trzeba zrobić? No, trzeba go zamknąć, on nie może być między ludźmi. I teraz mamy dwie postawy, tak? Ja zrozumiem jedną i drugą. Tyle tylko, że ta druga opisana przeze mnie jest bardziej powszechna, jeżeli chodzi o odpowiadanie, co z takimi ludźmi trzeba zrobić? Zamknąć. Bo generalnie ludzie z dysfunkcjami w naszym społeczeństwie powinni zniknąć z horyzontu. Nie należy ich oglądać, bo oni przyczyniają się do złego naszego samopoczucia. Tak, no niestety u nas byśmy chcieli wszystko od sztancy. Zanim Mhm. przejdziemy do codzienności i takiego rozkładu dnia Jana, chciałbym, żebyś dosłownie w kilku żołnierskich słowach powiedziała o tym oddziale zamkniętym. Co, jak, gdzie, kiedy. I to jest system naczyń połączonych. Ja miałam poważne problemy w pracy, e, powiązane z faktem, kto wtedy u nas zarządzał instytucją. I mimo, że do tego czasu jakoś tam się powiedzmy mi tam układało i generalnie było pełne zrozumienie, dlatego że praca dla mnie była płaszczyzną, przestrzenią, w której ja szukałam radości, spełniałam się, ale zmiana zarządzających, pojawienie się bardzo młodej osoby w pozycji dyrektora generalnego, absolutnie jednostki nadającej się do leczenia klinicznego z uwagi na niestabilność, spowodowało, że ja zostałam pozbawiona tego, co do tego czasu miałam, czyli możliwości realizowania się w pracy zawodowej, co spowodowało, że moje samopoczucie i sposób funkcjonowania, jakość spadły. I dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że to właśnie spowodowało też u Jana, jak też jego dojrzewanie, dorastanie, ataki, ucieczki,
wyskakiwanie, rozbijanie głową szyby, bo on szukał radości. On robił de facto to samo, co ja. To dzisiaj tak mogę powiedzieć. On próbował, on też zrozumiał, że jest już duży i silny i ja już nie jestem w stanie nim fizycznie zarządzać. Bo przedtem, jak tam podskakiwał, to po prostu wzięło się dzieciaka za ramiona, spokój i tak dalej, no to on wtedy wiedział, to jest po prostu takie czysto atawistyczne oddziaływanie siłą, mocą ciała, tak? W momencie, kiedy on urósł, on w tej chwili już jest, ma 1,75 m, jeśli nie więcej, czyli już jest o 10 centymetrów ode mnie większy. Rok temu był mniej więcej mojego wzrostu, ale masa zaczęła mu też jakoś tam przyrastać bardzo i on zrozumiał, że już jest ode mnie szybszy, że jest silniejszy. No i zaczął próbować przejmować kontrolę w stadzie. I najpierw w styczniu mieliśmy taki epizod, że jak go zabrałam go ze szkoły, był wściekły, zły, zaczął kopać w samochodzie tapicerkę, okna, uderzać głową w szybę. Mówię, dobra, jadę na SOR, jadę na Żwirki Wigury, niech mi ktoś pomoże, bo Jan do tego czasu nie brał żadnych leków, dlatego że on jest zdrowy jak koń, a ja uważałam, że leki psychiatryczne nie są tym, co należy mu dawać, bo on się powinien uczyć. Leki mają to do siebie, że niestety, ale wyciszają i powodują, że nie w pełni jest perceptywna taka osoba, tak? Dobra, pojechałam na te Żwirki Wigury. No i wtedy właśnie zaczęły się moje kontakty z państwową, bo zresztą innej nie ma, bo nie stać mnie byłoby nawet, służbą zdrowia, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi z autyzmem. WUM, tak? Uniwersytet Medyczny, warszawski zresztą. Przychodzę i mówię, dziecko ma autyzm. On się już uspokoił, bo coś ciekawego. I był automat ze słodyczami. No to dostał batonika, tłumaczę. To pani wypełni tutaj ten tam plik dokumentów. Dobrze. Drugi batonik, ja wypełniłam te dokumenty. To teraz pani idzie na triaż. Chodzę z Janem na triaż. W miarę szybko to się udało, po tym jak już tam zaczęłam tuktać i mówić, że no to jest dziecko, które nie ma cierpliwości, ja nie mogę z nim tam siedzieć, bo tak jak rodzice z innymi dziećmi chorymi mogą siedzieć i ja nie, bo on już zaczyna chodzić. No to okazało się, że pani mnie przyjmie. Tłumaczę pani, tak, że miał atak złości, że jest agresywny, że ma dużo siły, że no zagraża sobie, mi i tak dalej. Aha, no to kolor, tam już nie pamiętam który, powiedzmy brązowy, 6 stopnia reagowania. Ja mówię, czy pani sobie wyobraża, że ja z tym dzieciakiem tu będę siedziała do 3 w nocy, bo pani uważa, że jego zachowania nie zagrażają nikomu? No tak, bo tutaj nie widzę rzeczy, które by zagrażały życiu. Mówię, tak, to się pani za chwilę o tym przekona. I Jan zaczął chodzić, bo nie dałam mu kolejnego batonika. Więc jakiś pan pediatra się uruchomił, Jan już tam po prostu z pięściami do mnie, z główki już, taki był, on dosyć szalenie wygląda, jak się mu tam to wszystko uruchamia. No to jakiś pediatra, dobra, ściągamy kogoś z oddziału. Kolejne pół godziny, batonik kolejny, przyszły panie z oddziału, młode lekarki. No i tak się trochę poczułam, jak w tym pamiętniku młodej lekarki. Znowu, Jan lubi ładne dziewczyny, więc weszliśmy już tam na taką małą salkę. Chłopak się położył, noga na nogę, widzi zainteresowanie jest, czyli spoko. Kolejny batonik, chłopiec sobie leży spokojnie, więc ja mogę znowu od początku całą historię Jaśka opowiadać, więc to już trzecia nasza godzina tam, którą spędzamy. No i panie doktor, no dobrze, my go na oddział nie przyjmiemy. Ja wtedy też nie miałam w sobie gotowości na oddanie go do oddziału, bo nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Więc ja mówię, no nie, ja nie chcę, ale proszę mi jakieś leki, coś, co... No to hydroksyzynę mi panie przepisały i wypisały mi w tym zaleceniach, że nie będzie przyjęty, że dostaje hydroksyzynę, że mam mu ją podawać, jak będzie niespokojny i jak się powtórzą sytuacje, które spowodowały nasze przybycie, że mamy się udać na SOR. I ja sobie tak myślę, aha, hydroksyzyna zanim zacznie działać, no to trzeba ją podawać przez czas dłuższy. To nie jest tabletka, No która działa tak. od razu. Więc teraz mówię, tak się zastanawiałam, to jak ja mam to sobie rozstrzygnąć? Czy mam go paść tą hydroksyzyną, żeby jakby co zadziałać? No to wtedy może nie będzie tych ataków. No ale z drugiej strony, jak nie ma ataku, to po co mu dawać hydroksyzynę, nie? No więc to był taki dla mnie nierozwiązywalny. A, przypomniałam sobie, dlaczego oni zareagowali. Bo ja zaczęłam dzwonić do Rzecznika Praw Pacjenta i ktoś usłyszał, dlatego pan doktor się uruchomił. No tak, to też, to też Bo zmienia chciałam zadać optykę. pytanie na infolinii, i jak to ma się do praw pacjenta i człowieka, że ja z dzieckiem autystycznym mam tutaj siedzieć i narażać wszystkich dookoła na to, co się może zadziać. I to było moje pierwsze z nimi zetknięcie.
No minęły 2 miesiące, było powiedzmy w miarę okej. I kolejny przypadek, kiedy Jan naprawdę się rozszalał. I ja już w tym momencie powiedziałam, nie, wołamy karetkę, jedziemy na oddział, bo nie poradzimy sobie z Janem w takim stanie w domu. Pojechaliśmy na ten oddział, znowu niestety powiem na WUM i się okazało, że oddział psychiatrii rozwojowej dla nastolatków w żaden sposób nie jest przygotowany do przyjmowania autysty. O, Bo raz, że personel medyczny cudowny, wspaniały, zaangażowany, przemęczony, nie ma umiejętności, nie rozumie, jak takie dzieciaki działają. Nie będę na razie się rozwijać, może to będzie okazja na inną rozmowę, jakie są moje spostrzeżenia na temat dzieci, które tam były. Tyle tylko, że dzieciaki są bardzo sprawne. I zresztą też poniekąd poza OFF-em panie pielęgniarki mi powiedziały, że te dzieci wiedzą, na jaką stronę wejść, jaką dawkę leków przyjąć i co powiedzieć na wywiadzie, żeby trafić do szpitala. Więc ten oddział był wtedy przepakowany, bo było około 40 dzieci, z czego 10 sztuk leżało na korytarzu. Ja z Janem dostałam jeden pokój z materacami na podłodze i, i to było tyle. I ja zostałam w zasadzie, nie wiem w jakim statusie tam wtedy byłam, dowiedziałam się dopiero podczas drugiego, znaczy sprawę tę rozstrzygałam podczas drugiego pobytu. I to było tak przed majówką długą, to był koniec kwietnia. I w zasadzie lekarze przychodzili, oglądali. Jan był w miarę spokojny, bo oddział zamknięty. Bardzo mu się podobało w izolatce, bo było ciemno. Był materac. On sobie brał kołdrę, telefon i tam sobie leżał. Był już sobie w miarę spokojny. I nic się nie działo. Nic się nie działo. Ja poprosiłam o rozmowę z panem profesorem. Nie chcę pamiętać jego nazwiska. Kierownikiem tego całego miejsca. No, on mi tam tłumaczył te rzeczy, które ja, znaczy opowiadał mi te rzeczy, o których ja wiedziałam. I w zasadzie z tej rozmowy nic nie wyniknęło, poza tym, że trochę poważnie byłam traktowana przez pana oddziałowego i pani pielęgniarki. Dostaliśmy rzeczywiście leki haloperidol i chlorprotixen i, i była majówka, więc uznałam, no, że nie będę siedziała z nim w szpitalu, pójdziemy do domu. Drugi pobyt był 1,5 miesiąca później. A, to jeszcze śmieszna rzecz, bo po kilku dniach Janek sobie rozciął głowę, bo wybił głową szybę, więc zawołałam karetkę i pojechaliśmy znowu na SOR, znowu na WUM. I proszę sobie wyobrazić, że na SOR-ze personel nie wiedział, ja im pokazywałam kartkę, że my jesteśmy na przepustce. Że jesteśmy na przepustce, że w zasadzie jesteśmy pacjentami. Nikt tego nie zrozumiał i zaczęli go wprowadzać do systemu, tyle tylko, że już nam nie kazali czekać. I ja mówię, słuchajcie, zawołajcie kogoś z oddziału, bo Jan tu długo nie wytrzyma. I mówię, ja muszę iść do toalety, miejcie na niego oko. Poszłam do toalety, jak wróciłam, to widziałam, jak panowie znaczy jak panowie ratownicy, którzy nas przywieźli, przyprowadzili Jana ze dworu, bo Janek zwiał. Bo nie pięknie, słuchali mnie. pięknie. Tam też miałam taki wypadek chyba w czasie tego pierwszego pobytu, musiałabym chyba to opisać, bo już zapominam. Próbowałam się z Janem, szarpałam. Janek mi też uciekł na dwór i nikt mi nie pomaga, nikt po prostu nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Idzie ochroniarz. Mówię, proszę pana, czy może mi pan pomóc? No nie, bo ja mam inną robotę. Czy może mi pan pomóc, bo ten dzieciak mnie za chwilę przewróci i muszę go zaprowadzić. Aha, to wziął go, złapał, doprowadził go do drzwi i mnie zostawił z tym dzieckiem, no ale już wtedy go wciągnęłam. Więc tak mniej więcej wygląda wrażliwość w szpitalu, który jest dedykowany opiece nad dziećmi, ale nie takimi. To jest dziecko tej ciemnej strony księżyca. Ich nie widać de facto. W czasie tego drugiego pobytu, po godzinie już się okazało, że rzeczywiście, no tak, jesteśmy pacjentami, zawołali szybko kogoś z oddziału, bo już wiedzieli, kogo mają na SOR-ze. Zaprowadzono nas na oddział i powiedziano, że chirurdzy to przyjdą do nas na ten SOR, żeby popatrzeć, aha, bo on miał nos rozcięty. Co z tym nosem jest? Bo ta krew, bo Jasiek ma taką krew, która mu bardzo trudno krzepnie. Więc rzeczywiście ta jucha mu leciała i wyglądało to mniej więcej straszliwie, ale po jakimś czasie ta krew przestała lecieć. 3 godziny na oddziale, 0 chirurgów, bo to była niedziela. Jaśkowi krew przestała lecieć i ja do pani, która wtedy miała dyżur, pani doktor, bardzo miłej osoby, mówię, pani doktor, ja wychodzę, dlatego że Jan jest niespokojny,
a ja nie mam powodu, żeby tu z nim siedzieć, bo nie wiem, kim tu jestem. Wyszłam z nim. To był drugi pobyt. Trzeci pobyt to już była masakra. Na spacerze Janek odpalił, przeciągnął mnie przez trzech facetów i ja nie byliśmy w stanie Janka utrzymać. Udało się zawołać karetkę, karetka przyjechała, zapakowaliśmy się znowu na WUM, bo jak się okazuje, ja też musiałam dokonać odkryć i doktoratu. Są tylko dwa oddziały, znaczy tylko dwa miejsca, które przyjmują dzieci poniżej 13 roku życia. To jest właśnie Józefów i WUM, czyli Żwirki Wigury. Ale o tym się dopiero dowiedziałam bo ja pisałam też do rzecznika, oni coś mi tam napisali, ale ja im tłumaczę. Ja dzwoniłam do tych wszystkich miejsc i powiedzieli mi, że nie przyjmują. Przyjmuje tylko Józefów, więc ta wiedza też nie jest powszechna. Nie jest też wiadome, kto ma dyżury. To jest po prostu wypadkowa. Jedzie karetka, zadaje pytanie, to mówią, jedziecie do Józefowa albo jedziecie na Żwirki Wigury. Nam się akurat trafiło za każdym razem Żwirki Wigury, nie Józefów. Dlaczego żałuję Józefowa? Bo tam jesteśmy w tej chwili w poradni, w której udało mi się wizytę uzyskać tylko po półrocznym oczekiwaniu wskutek pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Więc w tej chwili jesteśmy pod opieką poradni dla dzieci autystycznych. Pod opieką, to znaczy, że ja jadę, pan doktor nawet Jana obejrzał i przepisuje mi te same leki, które dostaliśmy w szpitalu. Ja nie wiem, czy to jest leczenie, czy to jest po prostu utrzymywanie tego samego stanu na recepcie, co gdzieś tam zostało zdiagnozowane. W każdym razie, nasz drugi pobyt i tu już się zaczęły schody, bo znaczy ja zadałam pytanie, dlaczego nam zabieracie łóżka? No bo on jest zagrożeniem dla siebie i dla otoczenia. I mówię, a to łóżko to co? No może być groźne. Ja mówię, nie, nie jest groźne, a on lepiej śpi na łóżku niż na podłodze. No to zostawili nam łóżka, ja dostałam takie dla rodzica, fajnie. No i potem ja tak sobie, co ja tutaj robię? Próbuję, już byłam cwańsza, tak? Bo już byłam w miejscu, które znam, już pielęgniarki, znałam pana oddziałowego i nagle, słuchaj, we wtorek patrzę, pielęgniarki wnoszą mi kolejny materac. Ja się pytam, co się dzieje? No to będzie jeszcze jedna mama z jednym dzieckiem. Mówię, no tak, nie mam co się awanturować, bo oddział ma warunki nielekkie. Ale nikt nie przyszedł do mnie, o tym nie poinformował, nie zadał pytania i zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Okazało się, że w sumie to było bardzo korzystne, dlatego że ja pomogłam tej mamie, bo nikt z oddziału nie był w stanie jej powiedzieć, jak sobie poradzić z wysoko funkcjonującym, autystycznym, bardzo fajnym, sprawnym intelektualnie dzieciakiem, który ją po prostu steroryzował swoim krzykiem, wrzaskiem i okładaniem się rękami. Więc de facto moje umiejętności zawiadywania Janem, bo jak Jan się denerwuje, to trzeba mu tam kazać liczyć, skakać, robić jakieś przysiady, ale to nie jest coś, że ktoś mi to pokazał. Ja to po prostu zaobserwowałam w szkole, bo konkluzja moja jest taka. Nie, nie są prowadzone zajęcia, czy też uczeni nie jesteśmy jako rodzice zajmujący się takimi dziećmi, jak sobie radzić. Takich czystych, behawioralnych zachowań. Ja to mam na podstawie obserwacji i przede wszystkim tego, że już się nie boję. Ja się po prostu Jana nie boję i on też to wie. A przez wiele, wiele lat gdzieś był lęk. A lęk powoduje, to jak u zwierzaków, że to on przejmował nade mną kontrolę. Więc jak ja byłam już na tym oddziale trzeci raz, w sumie no drugi pobytowo, no to ja już byłam królową świata i okolic. I pani pielęgniarki też, ale pani sobie świetnie z tym Jankiem radzi, ale sobie pani świetnie radzi z tym drugim dzieciakiem. Ja mówię, no, a co mam zrobić, jak wy mi nie pomożecie? Bo panie pielęgniarki nie wiedzą jak. Jedyna metoda, którą personel medyczny jest w stanie zawiadywać dziećmi, i to już nie ma znaczenia, czy to Jankiem, czy tymi innymi dzieciakami, które tam mają problemy niby związane z próbami samobójczymi. No jedne są mniej, drugie bardziej autentyczne, to zresztą widać po tych dzieciakach, jak tam chodzą. To jest uspokój się, bo pójdziesz do izolatki. Jak coś zepsujesz, będziesz leżeć na korytarzu, bo dzieci za karę są po prostu wyprowadzane z pokojów, mają swoje materacyki na podłodze i leżą i śpią na korytarzach. I to jest ten arsenał środków, które się mogą być zastosowane, bo te panie są personelem medycznym, który ma podawać leki, a nie ich wychowywać. Wychowawcy są tylko w trakcie zajęć szkolnych. Jako że drugi pobyt nam wypadł już w czasie wakacji, już nie było zajęć szkolnych. Były pokazy filmu, pojawiali się wychowawcy na kilka godzin dziennie, a te dzieciaki przez 3/4 dnia były same. Co robią nastolatkowie? Oni się bawią. Oni po prostu się organizują w grupy takie towarzyskie. No to słyszą od personelu medycznego. Nie biegać, nie rozmawiać, nie siadać. No już na dwór też nie wyjdziesz, bo jest to oddział zamknięty. Awantura za awanturą, bo tak, dorosłe dwie osoby,
Janek kąpie się w łazience, zalewa łazienkę, bo jest tak źle wyprofilowana podłoga, że odrobina wody na podłodze, bo tam nie ma brodzików. No i dobrze. Wylewa się na korytarz, znaczy na pokój, na korytarz. No to znalazłam wajchę, żeby wodę odciąć. Nie wolno pani tej wody odcinać, bo to jest infrastruktura szpitala. Zamkniemy pani łazienkę. No, a mówię, a gdzie my będziemy wtedy korzystać z tego? No z tej ogólnej, gdzie chodzą dzieci, gdzie nie ma zamka w drzwiach, gdzie nie ma deski klozetowej, gdzie nie ma papieru toaletowego. Czyli powinniśmy tam chodzić razem, pomijając, że nikt z naszymi dziećmi nie chce siedzieć. No ja mówię, panie pielęgniarzu, panie oddziałowy, to są zwyczaje z mówię, początku, z wieku XIX, XX, czy mamy XXI? No raczej XIX. Ja mówię, no to jest małe pocieszające, bo ja nie mam personelu. Ja mówię, ale to nie o personel chodzi. Chodzi o podejście wasze. Zamykacie nam łazienkę. Mówię, aha, jeszcze się na mnie obrazili, bo ja miałam takie zobowiązanie, że musiałam wyjść na zebranie tutaj spółdzielni i wyszłam o godzinie popołudniowej. No i wróciłam dopiero o pierwszej w nocy, bo tyle trwało to zebranie. To się na mnie obrazili. Jak już, ale ja tylko weszłam, się położyłam, bo już byłam przygotowana do spania. I następnego dnia tak zwany lekarz prowadzący do mnie przychodzi i się pyta pani, no jakie pani ma plany? A mówię, a o jakie plany pani chodzi? No co do pobytu w naszej placówce. No proszę pani, ja zostaję w tym spa. I pani się na mnie obraziła. I od tego czasu już pani doktor nie widziałam, bo pani doktor sama się rozchorowała. Okazało się, że ją obraziłam takim sformułowaniem. A ja potem napisałam właśnie pytanie znowu Ja do pana. przepraszam, bo teraz ci macham, bo teraz przerwę ci, bo bardzo dziękuję za tę przykrótką odpowiedź o oddziale, bo to miał być tylko wtręt. Przy tym chciałem tylko zaznaczyć, że przy tym przykróciutkim wtręcie powiedziałaś w pewnym momencie o tych dzieciach, które wiedzą jak dawkować. Bądźmy szczerzy, no problem psychiatrii jest dużo większy niż tylko te dzieci, ale skoro już byliśmy o planach spa, to muszę spytać, bo do tego też zmierzamy. Jak wygląda dzień powszedni z Janem, gdy akurat nie wpadacie na oddział, co było rzadkie, a tutaj jednak przejęło naszą debatę. No tak, bo to jest coś, co mnie bardzo kąsa. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Jak byłam już w tym Józefowie z panem doktorem rozmawiałam i próbowałam się podzielić swoimi spostrzeżeniami, może bardziej syntetycznie to mówiłam, mimo wszystko pan doktor mi powiedział, no wie pani, jak ja czegoś nie widziałem, to ja tego nawet nie chcę słyszeć. No wspaniałe Więc podejście. nie ma chyba właściwie forum, na którym mogłabym poruszyć te kwestie, bo ja mam własne spostrzeżenia, ale to nic nie daje. Pan profesor, tylko jeszcze jedną rzecz powiem o oddziale. Pan profesor, bo ja zadałam pytanie, jaki status mój jako rodzica? Czy ja nie jestem pacjentem, nie jestem osobą, tylko jestem przydatkiem do tego dziecka, który nie ma prawa wychodzić poza oddział, bo mam się dzieckiem zajmować, bo personel medyczny, który tam operuje, nie umie tego robić. Więc mówię, to jest trochę jak homo sacer, bo jestem pozbawiona praw, które mi normalnie przysługują, ale w momencie, kiedy wchodzę z dzieckiem do szpitala, to tych praw jestem pozbawiona. No, udało się coś tam wywalczyć. Na piśmie musiałyśmy opisać dyżury. I teraz, jeżeli chodzi o pana profesora, to on mi powiedział, ja się zapytałam, no dobrze, no wyjdziemy z tego szpitala, ale może coś tu dla Jana będę mogła uzyskać, żeby jakiś oddział pobytu dziennego. Nie, nie, ja dla pani syna nie mam oferty na moim oddziale. I to jest coś, z czym ja się spotykam najczęściej. Teraz jak wygląda dzień Jana powszedni? E, Już? Pod moich, proszę? Już przechodzimy do tej odpowiedzi, jesteś pewna? Tak, tak, tak. To Dobrze, był dobrze. tylko Ten króciutki, okej, dokończenie okej. pewnego wątku, bo bym nie kąsała. Jak widać, to godzinę mogę godzinami opowiadać. Janek chodzi w tej chwili do takiej szkoły krok po kroku, niepublicznej szkoły katolickiej. I to jest miejsce, które po raz pierwszy dało Jaśkowi szansę poczuć się osobą w pełni wartościową, bo jest akceptowany tak, jakim jest. Bo przedtem ja próbowałam go w Montessori osadzać i dopóki były prowadzone terapie przez dziewczyny z Esperii, to jakoś tam chodziło. A jak Janek zaczął chodzić taki rok przed pójściem do szkoły, faktycznie taki przygotowawczy, okazało się, że ta szkoła nie jest przygotowana do opiekowania się dzieckiem, znaczy do pobytu Jana tam, bo mylono podstawową rzecz. Asystent cień to nie nauczyciel. A Janek z kolei jest na tyle inteligentny, że jak się zorientował, że jak tam krzyczy, podskakuje, to go wyrzucają z sali, no to wtedy już siedział cały czas ze swoim asystentem w jakiejś takiej komórce 1,5 metra Sprytne. na 2 metry bez okna przez cały rok. No już potem wiedziałam, i to też było takie traumatyczne doznanie, które mi pozwoliło w końcu dotrzeć do takiej myśli, to nie jest, czyli szkoły konwencjonalne, czyli integracyjne, to nie jest miejsce dla takich dzieci jak Janek.
bo Jan jest nisko funkcjonujący, ale ja miałam nadzieję, że on będzie szedł w górę, a tu się okazywało, że on był po prostu stygmatyzowany przez dzieciaki, przede wszystkim przez nauczycieli, bo dzieci powielają to, co dają im dorośli w modelu. Więc jak panie były obrażone, mówiąc kolokwialnie na Janka, no to dzieci tym samym już szły i gęgały tak jak ich wychowawcy, znaczy nauczyciele. To ja też widziałam w przedszkolu, że jak Janek poszedł do takiego przedszkola, gdzie pan dyrektor się okazał być złodziejem, to też inna opowieść, bo kradł pieniądze po prostu z dotacji. Dobrze, ale E, postaraj się streścić, bo wiesz, czas nam się skończy, a musimy Dobrze, wrócić na te tory. Jana, już. wiesz. Dobra. Nie, chodzi o to, że ta szkoła katolicka ma to do siebie, że tam są dzieci z dużymi dysfunkcjami. Janek jest jednym z lepiej funkcjonujących. I on tam spędza 4 do 5 godzin codziennie, czyli rano ja go zawożę do szkoły, bo jest tak prościej, nie chciałam go jeszcze dawać do Emtonu. W tej szkole jest odbierany około 13:30, bo tak najpóźniej mniej więcej pracuje, znaczy kończy się mu ten czas i jest przywożony do domu. W szkole jest prowadzona metodą behawioralną, pracuje na peksach, na obrazkach, komunikuje się. My w domu też mamy taką książkę, ale właściwie to w tym momencie już te obrazki nie są na tyle potrzebne, że Jan już też potrafi pokazać i zakomunikować w sposób przez nas rozpoznawany, czego potrzebuje, czego chce. Przychodzi do domu, ma swoje ulubione filmy animowane na YouTubie i on sobie po prostu ma swój telefon i przegląda. Spacer z psami, czasami z Justyną. Niekiedy czeka, aż ja przyjdę i wtedy wychodzimy na dwór. Tu mamy fantastyczne tereny, park Rydza Śmigłego Mazowieckiego, więc chodzimy po parku. Teraz jak się zaczyna sezon letni, no to Cypel Czerniakowski, Janek siada na brzegu, macza nogi w wodzie, ręce i on się zawsze stymulował zabawą piaskiem i wodą. I tam z godzinkę możemy siedzieć. Jak mu się nudzi, no to wtedy, jak było cieplej w ubiegłym roku, no to szliśmy w drugą stronę, czyli w stronę Starego Miasta, brzegiem, wracaliśmy miastem. To też zależy, czy idziemy z psami, czy bez psów. No w tej chwili udaje się Jaśka wykierować w drugą stronę, żeby jednak do domu szybciej wrócić. Jest też chłodniej nieco. No i wieczór znowu. Zabawa na YouTubie i koło 20-21 Janek dostaje swoje porcje leków, bo ma 3 razy dziennie podawane te leki. To są dosyć duże dawki, to są stare neuroleptyki, ale u niego ta burza hormonalna i ta masa ciała powoduje, że tego po prostu mniej nie może przejmować. Idzie spać. No i teraz on się wysypia i koło 4-5 potrafi wstać, pochodzić, kąpie się, dużo się kąpie, także my mamy duże zużycie wody, nie jest to ekologiczne w ogóle. I chodzi nam po mieszkaniu, zagląda do lodówki, to jest jego najulubieńszy telewizor, lodówka, penetracja za kiełbaską, czymś tam słodkim, bo kocha słodycze, do pokoju, pokój, lodówka i tak sobie po prostu chadza. My mamy w tej chwili to już mniej więcej opanowane. Kiedyś to było dużo trudniejsze. Tak czy inaczej, wiąże się to z tym, że dużo czasu spędzamy na spacerach. I on to bardzo, bardzo lubi. Trampolina już go nie bawi. Kiedyś w domu miał trampolinę, zanim się dom spalił, ale już też go to znudziło po jakimś czasie. Dzisiaj widzę, że Jan jest zainteresowany nowymi rzeczami, że jeżeli coś, bo kiedyś nowość była dla niego czymś, czego nie akceptował, nie przyjmował. Dzisiaj lubi. Lubi, jak jest coś takiego, czego jeszcze nie było, że wejdzie, zobaczy, usiądzie w kawiarni. Kiedyś w ogóle siadaliśmy długie godziny w kawiarni, godzinę półtorej z telefonem i kawką. Teraz wejdzie, usiądzie, ale idziemy dalej i ja bym tak mogła z Jankiem chyba do Łomianek iść nad brzegiem Wisły, bo jemu to... No i lubi jeździć samochodem. I niekiedy się po prostu dopomina, żeby wsiąść w samochód i jechać. Po prostu. Dobrze, pojawił się już temat jedzenia i właśnie chciałem spytać o takie codzienne posiłki, no bo wiem, że ty akurat źle reagujesz na zapach ryb i podejrzewałem, że to Jan będzie miał jeszcze jakieś większe, takie bardziej wybredne, że będzie, a jak to jest naprawdę, powiedz, z tymi posiłkami? Z posiłkami jest tak, że Jan miał, tak jak drugi rok życia skończył, to przestał jeść zupy, przestał jeść ziemniaki, więc potem tylko w zasadzie na diecie białkowej, czyli bardzo przyprawione mięsko czosnkowe, było podstawą jego diety. Po kilku latach, bo tak naprawdę przez 3 czy 4 lata to on tylko to mięso przyjmował na dobrą sprawę i wafle ryżowe, kukurydziane. Wodę pił, sok jabłkowy, bo gdzieś tam w literaturze się było napisane, potem się potwierdziło, że sok jabłkowy taki e, nie ten przejrzysty, tylko taki wyciskany, tak? Mhm. To mu Z odpowiada miąższem. wysoce.
I teraz też dużo wody pije, już też wie, że ma wodę w kranie, więc potrafi sobie sam podejść do szklanki wody nalać. E, Przed 2, 3 laty zaczął przyjmować chlebek. To właściwie jak po pożarze trafił do cioci na lato, no to wtedy właśnie też zewnętrzne otoczenie spowodowało, że on przyjął zmianę, tak, że zaczął zjadać chlebek. No i rano mamy śniadanko, czyli kiełbaska, chlebek, maczenie w sosiku. Jedzie do szkoły z porcją makaronu, bo makaron też się pojawił w menu właśnie dzięki cioci. No to ma tam, ja mu przygotowuję codziennie rano obiad i kanapeczki, więc makaronik, sosik, mięsko, kanapeczki, jabłuszko. O, i jabłko zaczął jeść, bo też kopanie w szkole poczęstowały. No i się okazało, że jabłko też mu odpowiada jako tako. I to jest właśnie, on mi nie powie, co on lubi. Okazało się, że kradnie koleżance Majce kotlety schabowe. No to schabowe też się pojawiły w naszym menu, tak? Co teraz ostatnio? Ale właśnie dużo, i mięso też może być w sosie pomidorowym, może być w samym sosiku. W zasadzie 3 razy dziennie. Kiełbaska, mięsko, i chlebek. I Dobrze, chlebek. to I lecimy ja dalej. kiedyś mówiłam, że raz dziennie je. Zaczynano rano, kończył wieczorem. To bardzo słusznie tak się powinno spożywać, ale krótkie pytanie teraz, krótka odpowiedź, bo to akurat o Justynie między innymi. Czy możliwym jest poradzenie sobie z wychowywaniem neurotypowego dziecka w pojedynkę? Bo już ruszyłaś ten temat w kilku miejscach, ale tak krócej Nie. niż o, krócej niż o Wiem, oddziale. już. Nie, nie, bo to po prostu fizycznie wykańcza. Bez wsparcia, bez otoczenia nie ma. To wtedy nie jest wychowywanie, to jest przetrwanie, mówiąc krótko, tak? I no i niestety wiąże się to też z tym, że inne osoby, które są w rodzinie, są zawłaszczane przez chorobę, przez sposób życia, tego opiekowania. No bo Justyna dzisiaj, czy tam wczoraj ujęła taki ładnie, także jak Jan jest w szkole, to my mamy dom otwarty. Jak Jan wraca do domu, to zamieniamy ten dom w oddział zamknięty, bo drzwi są zamknięte, okna są pozbawione klamek, żeby nam przez te okna nie uciekał, co raz mu się zdarzyło. Więc to jest fizycznie niemożliwe. Nie mówię nawet o obciążeniach psychicznych, ale fizycznie nie jest to możliwe, bo ja staram się, jak mogę, spędzać czasu jak najwięcej z Janem, tylko że mnie to też wysysa i wymęcza. I są sytuacje, kiedy ja po prostu już nie mam sił fizycznie, no i wtedy proszę, żeby się uruchomili, bo ja po prostu nie mam sił, więc nie jest to możliwe. I nawet nie jest to wskazane. O, i to jest cenne właśnie, że nie jest to wskazane. Mówiłaś już mniej więcej, jak reagują ludzie na informacje o autyzmie, to powiedz mi, czy w ogóle, bo rozmawiam o tym z Justyną, ale chciałem z Twojej perspektywy, czy Ty w ogóle spotykasz się z takimi zarzutami jak moda na autyzm, moda na ADHD? Chyba nie, bo nie wiem, pewnie wyraz mojej twarzy nie pozwala nikomu takich rzeczy. Poza tym znaczy, bo to jest tak, Jasiek jest na tyle wyraźny w swoich zachowaniach, że nikt nie ma wątpliwości, że to jest autystyk, tak? Więc zarzut o modzie jest nieadekwatny, no bo jego zachowanie pokazuje, że no tutaj nie ma mowy o jakimś trendzie czasowym, ale faktem jest, że pierwsze kontakty z lekarzami nawet sprowadzały się do tego, pani się nie przejmuje, to minie. Mhm. Lekarz, który prowadził mi ciążę z Janem, mówi: wie pani co, kiedyś takich rzeczy w ogóle nie diagnozowano, to mijało, nie ma się czym przejmować. Czyli de facto nawet wśród osób, które profesjonalnie powinny wyrażać, znaczy przejawiać jakąś pewną większą wrażliwość czy umiejętność zrozumienia, zauważenia nietypowych zachowań, była tendencja do tego, żeby bagatelizować, bo kiedyś nie było, nie nazywano, to znaczy, że Tak, jest dzieci to szły teraz do jakieś kąta i przeczulenie środowiskowe. No się i uspokoiły, prawda? Te dzieci wtedy, jakie się dało no jakoś zakazać. często wszyscy wyrastaliśmy No i w dokładnie. ogóle, więc nie. No No to to, się pojawia ale myślę, że to jest związane, znaczy, że to się pojawia wtedy, kiedy nie ma się w sobie, powiedziałabym, kodów, które pozwoliłyby zrozumieć, co jest nadawane. I najprostszym sposobem jest wyparcie, no zanegowanie. tak. Nie ma. Jak nie ma, albo jak włożymy głowę w piasek, to znaczy, że nie ma. Że nas nie, albo schowamy się za krzaki, nas nie widać, czyli nie ma. To jest na tej zasadzie. Powiedziałaś o tym, że Twoja mina daje ludziom do zrozumienia co jak, właśnie dlatego ja swoich wizjonami nie prezentuję, mi lekarze od razu wierzą we wszystko, co powiem, ale zadam takie prowokacyjne pytanie, bo teraz częściej mówi się o modzie na ADHD niż na autyzm, więc zdarzyło się, może by ktoś już powiedział, że Jan to wiadomo, ale Justyna to wydziwia, tak jak już przy tym wydziwianiu jesteśmy, że teraz te diagnozy Tak, są. tak.
Tak Tak, chyba nawet podejrzewałem, i bo tata, zdaje się, ma problem z zaakceptowaniem tego faktu. Ja przyznam szczerze, no, jednak moją uwagę zdominował Jasiek, tak? I jak Justyna zdecydowała się na swoją własną terapię, diagnozowanie, to tak nie do końca rozumiałam, ale co się dzieje? Ale jak rozmawiałyśmy, no to dotarło do mnie, że to jest dla niej ważne i rzeczywiście te działania, które podjęły, pomagają jej w funkcjonowaniu i odnajdywaniu się w rzeczywistości i żeby przede wszystkim nie robić tego, co ja ze sobą zrobiłam, bo ja też jestem ewidentnie, mówię, dlatego ja jestem przyczyną wszystkiego, bo ja jestem ich matką i to prawdopodobnie zostało przeze mnie im nadane jako ach, te dar albo matki. przekleństwo, dlatego że ja bardzo nad sobą mocno pracowałam. W sensie miałam dużą świadomość, autoświadomość już jako kilkuletnie dziecko w przedszkolu, że jestem inna niż pozostali. A to się wiąże z niską samooceną i z takimi różnymi działaniami, które de facto mogą być tak naprawdę negatywne, jeżeli chodzi o moje funkcjonowanie w rzeczywistości, bo to znaczy coś ze mną jest nie tak, czyli inni są lepsi, to znaczy i w momencie, kiedy się uzyskuje świadomość, że to nie jest tak, że coś z tobą jest nie tak jednostkowo, tylko po prostu twój mózg ma pewne tendencje i które nie są tylko twoimi tendencjami, bo jest to po prostu już nawet można diagnozować jako jednostkę chorobową, to naprawdę to pomaga. To powoduje taki spokój większy i możliwość zarządzania sobą. Więc, a tak, tak, to babcia też nie rozumie o co chodzi, że wydziwia, że w ogóle się pieści ze sobą. O tacie wspomniałam. I generalnie trudno jest ludziom przyjąć, że takie ADHD to jest poważne obciążenie, czy też coś, znaczy poważne, znaczy oddziaływujące w sposób poważny na funkcjonowanie ludzi. Czy to dzieci, czy dorosłych. Łatwiej jest to teraz przy dzieciach. Nie, że te dzieciaki współczesne, bo one tyle w komputerach siedzą. Te osoby, tak Mhm. jak Justyna, ci 30-latkowie, no to nie, no to jest, przecież tego nie było wtedy. Tak się no tak mniej więcej jak COVID, nie? Pojawił się teraz, mimo że funkcjonował od dawien dawna, nie? Co wiemy z podręczników z lat 70., ale też są ludzie, którzy mówią, nie, tego nie było. No bo nie było tego w powszechnym odbiorze. Dobrze, powiedziałaś tutaj bardzo mocno, że to jednak jesteś winą wszystkiego. Zaczęłaś od tego, kończymy na tym, więc na sam już koniec. Pytanie bardzo osobiste. Zrozumiem, jeśli nie będziesz chciała odpowiedzieć, ale znając przeszłość, wiedząc, co przeszłaś zarówno ty, jak i no, dzieciaki, to czy ponownie zdecydowałabyś się na potomstwo? Nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć. Nie umiem ci odpowiedzieć, dlatego że świadome decyzje o posiadaniu potomstwa to była tylko jedna decyzja, to była Nina, o której najmniej dzisiaj mówiliśmy. Właśnie dlatego pewnie. Zarówno Janek, jak i Justyna są dziećmi niespodziankami, ale wtedy jak już się okazywało, że jestem w ciąży, to nie było w ogóle wątpliwości, że to są moje dzieci i mówiąc kontekstowo, w roku 90 spokojnie mogłam jeszcze zastosować to, czego się dzisiaj nie uzyskuje takim stopniu łatwości, ale to było oczywiste, że Justyna jest, znaczy wtedy nie wiedziałam, że to jest Justyna, ale to dziecko to jest moje dziecko, ja je urodzę. Tak samo z Janem. Powiem tak, chyba nie miałabym, znaczy gdybym miała mieć jeszcze jedno dziecko, to po prostu, bo ja teraz myślę o dziewczynach, tak? I o tym, czy one będą miały dzieci. Myślę, że ta wiedza, ona raczej powoduje, że ze spokojem przyjmuję myśl o tym, że mogą się dzieci pojawić, bo wiemy, bo już wiemy, jak reagować, co się może zadziać i gdzie ewentualnie szukać pomocy, której tak naprawdę za wiele nie ma. Dobrze. Tym pozytywnym akcentem, bo jakby na nie patrzeć, jest to pozytywny akcent, kończę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i słysząc No i jak ona przepraszam przebiegała, nie no, za słysząc jak ten ona słowotok. przebiegała, to myślę, że jeszcze co najmniej jeden raz się spotkamy. Więc Z dziękuję ci. największą przyjemnością. Dzięki.